Tego nie mów, odwiedzając mieszkanie do kupienia, bo tego mieszkania sobie nie kupisz albo bardzo mocno przepłacisz. Mowa jest srebrem, ale milczenie złotem. Dlatego zaczynamy mówić o błędach kupujących właśnie teraz. Ja nazywam się Darek i zawsze w intro podkreślam, że kupuję mieszkania zawodowo. Jak zwykle podzielę się z wami swoją wiedzą, swoimi spostrzeżeniami, ale z tej drugiej strony opowiem o tym, kogo spotykam po drugiej stronie, czyli kupujących mieszkania. Jednak zanim przejdziemy do konkretu, to muszę jak zwykle pozdrowić widza Ksandera, który w komentarzu podrzucił mi pomysł na ten odcinek, który zapytał właśnie o porady, jak kupić mieszkanie. Dlatego zachęcam was wszystkich też do subskrybowania tym przyciskiem tutaj w rogu. Warto jest być subskrybentem, bo macie wpływ po prostu na to, co się tutaj dzieje na tym kanale. I teraz lecimy do pierwszego punktu. To moje wymarzone mieszkanie, a łóżeczko dla dziecka będzie stało tutaj, w tym rogu. No cóż, jako sprzedający wiem, że coś się dzieje, kiedy trwa już meblowanie mieszkania czy malowanie ścian jeszcze przed transakcją. Dlatego łatwiej mi negocjować w takiej sytuacji, kiedy wiem, że już pewne emocjonalne więzi z tym mieszkaniem zostały nawiązane. No cóż, emocje przy dużych transakcjach na duże kwoty to zły doradca. I być może mi jest łatwo mówić takie rzeczy, no bo ogólnie pokazuje mało emocji. Być może to zła strategia ogólnożyciowa, a nawet na YouTube'a pewnie nie najlepsza, no bo jednak emocje na ekranie się fajnie oglądają. No ale cóż, no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Na pewno w takich negocjacjach o duże pieniądze lepiej jest zachować poker face'a. Dlatego warto sobie zapamiętać, żeby nie okazywać zbyt dużo emocji zbyt wcześnie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby nie pochwalić tego mieszkania, jednak pomiędzy tam pochwaleniem, że fajnie to tutaj pan urządził, a super pomaluje to na różowo i tutaj będzie pokoik mojego dziecka, no to jest różnica gatunkowa, jest różnica ciężaru po prostu takich twierdzeń, więc pierwsze tak, drugie nie. Śpieszy mi się, bo nie dostanę kredytu, albo śpieszy mi się, bo jeżeli nie kupię do końca roku, to zapłacę podatek. Znowu, kluczowe jest to, żeby nie zdradzić się z tą presją czasową zbyt wcześnie, no bo taka wiadomość o tym, że druga strona jest ciśnięta jakimiś zewnętrznymi okolicznościami, no to wręcz prezent dla negocjacji dla drugiej strony. Dlatego wcześniej lepiej jest sobie zaskarbić tę sympatię sprzedającego, choćby taką kurtuazyjną pochwałą, a dopiero kiedy się dogadacie co do ceny i co do zasad tej transakcji, no to dopiero wtedy można już tak na większym luzie porozmawiać o tej presji czasowej i poprosić o to, żeby, nie wiem, szybciej skompletować dokumenty. Naprawdę to takie proste, wystarczy poprosić, a większość ludzi jest na tyle uprzejmych, żeby po prostu do miłej i uprzejmej prośby się przychylić. Ten kolor jest okropny. Kto w ogóle wybrał te rolety? A dlaczego tutaj ten dywanik leży? Przecież to obrzydliwe. Takie i cały szereg innych niepochlebnych uwag co do gustu sprzedającego, no to nie jest najlepszy pomysł na to, żeby dojść do jakiegoś porozumienia z tą osobą, prawda? Czasami warto takie uwagi zachować dla siebie, nawet jeżeli pierwszą rzeczą, jaką zrobicie, to zamalujecie ten kolor albo wyrzucicie ten dywanik. Warto trzymać język za zębami, no co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, no wy na to pierwsze oglądanie wchodzicie tam na parę minut, tak przelotem, ale dla tej strony sprzedającej często to mieszkanie było ważnym miejscem w życiu. Być może taki mają gust, być może sami ten kolor czy tę rzecz wybierali i ona im się naprawdę szczerze podobała. No a po drugie, musicie pamiętać, że często w takich transakcjach handlowych, to nawet nie towar jest najważniejszy, ale po prostu relacje między ludźmi. Kupuje się coś od człowieka, no i warto z tym człowiekiem być w przyjacielskich stosunkach. Układ tego mieszkania jest beznadziejny. Mieszkanie jest niefunkcjonalne. Trudno tutaj pomyśleć o zrobieniu czegoś pod siebie. Kto tutaj dał wannę, skoro to nieekologiczne i drogie i tak dalej, i tak dalej. To taka trochę mutacja trzeciego punktu, tylko że tutaj krytykujemy zamiast gustu i wystroju, no to jakieś takie cechy mieszkania, które są widoczne na pierwszy rzut oka często już w ogłoszeniu, a które
trudno zmienić i krytykując je, no cóż, no po prostu sprawiamy wrażenie osoby zupełnie niezainteresowanej zakupem. I nawet wiem, z czego to trochę wynika. To wynika z takiej trochę cebulowej polskiej szkoły negocjacji w stylu wejdę, postukam, popukam, znajdę każdy mankament, każdy błąd, skrytykuję wszystko, co się da, od góry do dołu, a potem co? Złożę ofertę kupna. No, to totalny absurd. No, nic się nie podoba, ale kupię. Tylko daj pan niższą cenę. Ostatnia rzecz, której zdecydowanie nie możecie mówić, to mój budżet wynosi X, a na remont mam Y. To szczególnie istotne, jeżeli te X i Y są dosyć wysokie. Ilość pieniędzy, jaką macie do wydania, czy wasza zdolność kredytowa, to totalny as w rękawie, zupełny joker, który praktycznie nigdy nie powinien być ujawniony w tym procesie negocjacji czy zakupu. Sprawny sprzedawca czy sprawny agent nieruchomości momentalnie dostosuje swoją strategię do waszych budżetów. Dlatego wasz budżet to wasz joker. Pamiętajcie o tym. Zobacz, czy teraz jest dobry czas na kupienie mieszkania. Kliknij tutaj w miniaturkę, którą pokazuję palcami, żeby się dowiedzieć wszystkiego o cenach mieszkań, o uwarunkowaniach na rynku nieruchomości, żeby się po prostu gruntownie do zakupu przygotować. Właśnie tutaj klikamy.